Cześć, witam Was serdecznie z lodowca Kaunertal, pierwszego na trasie serii lodowców, jakie odwiedzę w najbliższych dniach, a będę odwiedzał wszystkie 5 lodowców w Tyrolu, w sercu Austrii. Dzisiaj zaczynam od Kaunertal, następnie jadę na Pitztal, do Zelden, na lodowiec Stubaj i na końcu skończę na Hintertuxie. Zapraszam Was na pierwszy z odcinków dzisiaj na Kaunertalu, malutkim lodowcu, ale bardzo fajnym, przyjaznym i lubianym przez wszystkich tych, którzy lubią troszeczkę spokoju. A co można tutaj zobaczyć? Jakie są trasy, jakie warunki, a przede wszystkim jakie zasady bezpieczeństwa są w tym trudnym dla nas czasie? Wszystko w dzisiejszym vlogu i w następnych. Zapraszam Was. Okay. No to teraz można zdjąć maseczkę, czapeczkę poprawić i ruszamy w kierunku lodowca. Dobrze, że mam tutaj pomocnika. Mariusz wysłuży mnie w tym, żebym nie musiał trzymać kamery, mogę sobie swobodnie jechać. Dwa słowa, gdzie śpimy. Śpimy w hotelu Tiamonte w miejscowości Peichten. I tak naprawdę to jest jeden z hoteli, tak mi się wydaje, najbardziej wysunięty, czy najbliżej położony lodowca Kaunertal. Teraz nas czeka przejazd. Podjeżdżamy już do bramek. I teraz, jeżeli jesteśmy posiadaczami skipasów, po prostu przejeżdżamy przez te bramki bezpłatnie, bez żadnego podchodzenia. Podjeżdżamy tylko do... Tutaj pokazujemy pani nam machnęła i przejeżdżamy dalej. Także jest to bardzo bezpiecznie zrobione. Jeżeli odbierzemy skipas w hotelu, kupimy go przez internet, gdzieś wcześniej odbierzemy, to tutaj tylko po prostu przez bramki przejeżdżamy. Praktycznie jest to, nazwijmy to, z automatu. Za chwilę będzie kilka kilometrów kapitalnej drogi. Byłem na Kaunertalu ostatni raz wiele lat temu, ale pamiętam, że sam podjazd jest spektakularny i jeden z ładniejszych, jeżeli chodzi o lodowce w Tyrolu. Kapitalna sprawa, jeżeli ktoś jeździ na rowerach, tutaj pojeździć, no powiem Wam, genialna sprawa. I to jest ten z lodowców, na który praktycznie na samą górę, na wysokość ponad 2700 metrów wyjeżdżamy samochodami. Także to też jest taka ciekawostka. W Zelden jest tak samo, ale już na Hintertuxie wyjeżdżamy z doliny, czy na Stubaju wyjeżdżamy z doliny. Na chwilę w drodze na lodowiec zatrzymałem się przy Tamie, bo to bardzo ciekawe miejsce tutaj w Dolinie Kaunertal. Oczywiście Tama ma na celu przede wszystkim ochronę doliny przed wodą spływającą z tutejszych lodowców, z tutejszych gór. Natomiast też tutaj w tym miejscu, co tu widać, jest wykorzystywana energia wody do produkcji prądu elektrycznego, także dolina ma tanie, odnawialne, czy może nie odnawialne, ale naturalne źródło energii. Za mną jezioro, które Tama została wybudowana w latach 60., oddana do użytku w 1964 roku. A jeszcze przy okazji dowiedziałem się, że hotel, w którym nocowałem tej nocy, Tiamonte, jest ostatnim hotelem w dolinie. Już dalej nic nie ma, żadnych miejsc noclegowych. Jedynie w lecie na końcu jest małe schronisko, gdzie można przenocować, a na samym lodowcu jest możliwość nie tyle noclegu, co w razie jakiejś awaryjnej sytuacji jest tam kilka pokoi, gdzie można po prostu przenocować, gdyby na przykład, nie wiem, dolina była odcięta, lawiny zeszły i nie można było tutaj zjechać z lodowca w dół. Za mną Dolina Kaunertal w całej okazałości. 2750 metrów nad poziomem morza. Jestem na górnym parkingu, już pod lodowcem Kaunertal. To jest najwyższe miejsce, jakie można dojechać z samochodem tutaj. Za mną restauracja, budynki tutaj socjalne. Z tyłu widać
dolną stację gondoli, którą mam zamiar dzisiaj się przejechać i to będzie mój pierwszy raz. To jest nowość, która została otwarta przed zeszłym sezonem. Miałem w zeszłym sezonie tu przyjechać, ale niestety było cała ta sytuacja, zamieszanie w marcu spowodowała, że nie udało mi się tu dojechać, a właśnie na marzec miałem zaplanowane odwiedzić tutaj Kaunertals i pobliskie Nauders. Czekając na pogodę, idę zobaczyć, jak wyglądają tutaj sprawy bezpieczeństwa w restauracji, żeby wam wszystko dokładnie pokazać. O tym będę bardzo dużo mówił we wszystkich vlogach, ze wszystkich lodowców. Jak to wygląda, jak lodowce są przygotowane, restauracje, wypożyczalnie. No chyba to was tutaj będzie, oprócz oczywiście tras, wyciągów, terenów narciarskich, najbardziej interesowało. Czekajcie. O, tak, żeby było widać. Kaunertal. Teraz takie maseczki w niektórych ośrodkach dostaje się za darmo, w niektórych można kupić. Kosztuje to chyba 5 euro. Wszędzie mamy oznaczenia. Trzymanie dystansu, maseczka, spłatności bezprzewodowe, zbliżeniowe i mycie rączek. Także no można powiedzieć to co wszędzie, nic więcej. Ciekawi jesteście pewnie, czemu pokazuję wam to miejsce. To jest przystanek autobusu lokalnego skibusa, którym można tutaj wyjechać na lodowiec. I oficjalnie jest to najwyżej położony przystanek linii autobusowej w Austrii. 2750 metrów. Tutaj możemy przyjechać z doliny autobusami, jeżeli nie mamy własnego transportu, albo własnym samochodem. I pamiętajcie, mając skipas, przejeżdżacie przez bramki za darmo. W lecie oczywiście się płaci, jeżeli nie jeździmy na nartach, natomiast w zimie, pokazując skipas, jeździmy za darmo. To tyle. Dobrze, koniec tego rozmawiania. Tu już mogę zdjąć maseczkę. Koniec tego statycznego rozmawiania. Czas ubrać narty i pokazać wam tereny narciarskie. Mam nadzieję, że później prognoza jest taka, że się rozpogodzi. Tam już gdzieniegdzie widać blue sky i kurczę, mówię jak taki pan, który opowiada o jedzeniu. Ale za chwilę wsiadam w te gondolki, w tą dużą gondolę. Zobaczymy, jakie są ograniczenia, szczególnie w dużej gondoli, bo w małej to specjalnie nie będzie. Zresztą ruch, jak widzicie, nie jest specjalnie duży. Pokażę wam, jak to wygląda w środku, jak podchodzą do tego narciarze. Warunki są bardzo, bardzo dobre. Temperatura teraz aktualnie na lodowcu to około -5, -6 stopni. W tym miejscu u góry jest około -10. Pokrywa śnieżna to około 80 cm, więc warunki do jazdy są genialne. Podkład jest oczywiście sztuczny w wielu miejscach, natomiast na tym jest świeży śnieg. Dzisiaj jeszcze w nocy troszeczkę popruszyło, więc idealnie. Pierwsze idziemy do gondoli Karlsjochbahn, która wywiezie nas z 2750 metrów na 3108 metrów na granicę austriacko-włoską. Idziemy powolutku tutaj, powoli. Możecie zobaczyć, jak wyglądają środki bezpieczeństwa. Jest zrobiony specjalny korytarz, żeby kolejka nie była szeroka, żeby ludzie mogli się grupować w jakimś tam towarzystwie. Trochę się trzeba nachodzić, no ale co zrobić, takie czasy. Teraz ogólnie rzecz biorąc, tutaj jeszcze taka informacja. Tu mamy 2 przejścia, żeby też trochę rozdzielić ludzi. Nikt się specjalnie nie pcha. Dzisiaj jest bardzo dobrze, bo jest w miarę spokojnie, więc ludzie wchodzą we własnym towarzystwie. Teraz muszę wziąć kije, żeby nikt nie zgubił, a jeszcze do was mówić. Zaraz zobaczymy, czy się ktoś do nas dołączy, czy tutaj z Mariuszem tylko we dwójkę pojedziemy. Zobaczymy, jak się Austriacy i Niemcy, bo tu jest tak naprawdę większość Niemców, kluby. To widziałem, też ktoś z Polski jest. I wsiadamy do gondoli. Proszę bardzo. Jesteśmy w gondoli i jak widzicie, nikt specjalnie się nie pchał. Co prawda w gondoli trzeba używać maseczki, ale jesteśmy sami, więc nie ma to jakiegoś tutaj większego problemu z tym. Zdejmę rękawiczkę. Także jadę teraz na ponad 3000 metrów, 3108. W gondolach co? Okna pootwierane dla bezpieczeństwa. Maseczkę
nosimy dla bezpieczeństwa. Taką maseczkę, jakbyście tu przyjechali, to można kupić, jak gdyby ktoś zapomniał. 5 euro, przypomnę. I jedziemy do góry. U góry chmurki. Trochę pofilmuję z zewnątrz. Granica austriacko-włoska. Tak naprawdę to jestem we Włoszech teraz już, bo granica przebiega kawałek dalej. 3108 metrów. Za mną Reschenpass, Nauders i dalej południowy Tyrol. Kawałek dalej Szwajcaria, kierunek Livigno i St. Moritz. A ja jestem tutaj przy górnej stacji gondoli. Patrząc na mapę ośrodka narciarskiego Kaunertal po prawej stronie ośrodka. Pogoda, jak widać, dopisuje. Warunki narciarskie genialne, 80-85 cm śniegu. Widoczność, jak widać, super. Nie ma co narzekać. Od jutra będzie czyste niebo, blue sky, piękne słońce, a dzisiaj cieszymy się śniegiem, cieszymy się pięknymi widokami, górami. Podobno ma jeszcze się pokazać słońce i w to gorąco wierzę. Zabieram narty, zabieram plecak, zabieram kamerę i ruszam na dół w kierunku parkingu. Zjechałem trochę niżej i już coś widać. Widać gondolę, widać drugą, widać trasy na dole. Tam przy stacji tej dolnej, przy stacjach dolnych, przy parkingu, jak widoczność jest naprawdę bardzo dobra. Także zapraszam Was na trasy tutaj lodowca Kaunertal. I co powiecie? No fantastyczna, lufa niezła, co prawda tylko ścianka, chwila, ale jest gdzie się spocić. Za mną przepiękne widoki. Jeszcze na chwilę się tutaj zwolnię i zatrzymam, żeby wam pokazać tutaj 3 warianty zjazdu. Czarna za mną, z waszej strony, po lewej stronie od gondoli czerwona i tam wariant niebieski. Tam też jest snowpark, jedno z takich kultowych miejsc w Austrii, jeżeli chodzi o freestyle, o skakanie. Snowpark, na którym odbywają się duże imprezy freestyle'owe. Tutaj za mną troszeczkę będzie widać. Naprawdę genialne miejsce dla tych, co skaczą i fruwają. No, powiem wam, jazda jest przednia. Dzięki Mariuszowi mogę troszeczkę pojechać sobie samodzielnie, nazwijmy to, bez myślenia o kamerze. Dzięki, Mariusz. Dobra robota. A wy możecie popatrzeć, jak ten Jacek jeździ. Czy on coś potrafi w ogóle, czy nie. Dobra. Teraz jedziemy z Mariuszem do Falgin-Jochbahn, do nowej gondoli, takiej dużej, gdzie wyjedziemy na najwyższe miejsce, 3113 metrów nad poziomem morza. Falgin-Jochbahn. Tego słowa muszę się nauczyć jeszcze. Trudne słowo. Tą gondolą nową, która została oddana przed zeszłym sezonem, wyjedziemy na najwyższe miejsce teraz, na najwyższy punkt w Kaunertal, 3113 metrów z 2750. Tu będę miał okazję po pierwsze pierwszy raz przyjechać się tą gondolą,
po drugie sprawdzić nowe stoki, nowe trasy, które zostały wytyczone i jak już gdzieś tam wcześniej wyczytałem, na górze jest najstromsza trasa licząca, a muszę sprawdzić, 80 parę procent, więc jeszcze sprawdzę, jak to wygląda z tą nastromieniem tej trasy i to wam później powiem. Zobaczmy, jak wyglądają obostrzenia. Na pewno maseczka. Pierwsza gondola już przyjechała i zasuwamy do środka. Tutaj taka ciekawostka, jest specjalne wejście dla osób niepełnosprawnych, które jeżdżą na monoski. Tam jest oznaczenie, teraz je widać. Ośrodek jest przygotowany dla osób niepełnosprawnych. A ja biegnę do gondoli, bo gdzieś już tu jest. Ciekawe, ile osób wpuszczają, zaraz sprawdzimy. Jak możecie zauważyć, ograniczenie mniej więcej w ruchu jest w ilości osób, które tu mogą wejść, jest mniej więcej 30%. Także stoi się luźny, ale maseczki trzeba mieć, bo dystans tak naprawdę nie jest specjalnie zachowany. Zresztą tak umówmy się, w komunikacji miejskiej teraz nawet w naszych czerwonych strefach, jak jest połowa autobusów, to też nie jest specjalnie zachowany. Także trzeba pilnować się trochę. Wszyscy raczej mają maseczki. Jedną osobę, jedno dziecko widziałem bez maseczki, a tak to wszyscy się trzymają tego i pilnują. Do gondoli normalnie może wejść 100 osób. Teraz pewnie gdzieś koło 70 jest wpuszczanych. Za wszystko odpowiada oczywiście system. Gondola już pojechała na dół. Jestem w najwyższym punkcie, 3113 metrów nad poziomem morza. A przede mną powinien być najwyższy szczyt tutaj. Ponad 3500, około godzinę 15 idzie się na szczyt. Za mną wspaniałe widoki, powinny być, ale nie ma co narzekać. Warunki są fajne, na dole już coś widać, a od jutra będzie piękne słońce. Jeszcze dwa słowa o tej gondoli. To jest bardzo ciekawa konstrukcja, dlatego że tu jest tak naprawdę zbudowana tylko, nazwijmy to prawa strona, jedna linia tej gondoli, która jeździ góra-dół. Z drugiej strony będzie druga linia w przyszłości i są one niezależne. Perony są te same, natomiast gondole są niezależne, liny są niezależne, napędy są niezależne i to jest o tyle dobre, że można bardzo dużą ilość osób jednocześnie wywieźć do góry, nie trzeba czekać. To raz w razie jakiejś awarii czy coś, zawsze jest druga gondola. Wszystko jest przygotowane, tak naprawdę słupy są przygotowane pod dwie gondole, tutaj peron jest przygotowany pod dwie gondole. Jeszcze jest kwestia tego słupa, że musi być taka sama konstrukcja z drugiej strony postawiona. No i oczywiście lina. Jadę do dół, mam nadzieję, że troszeczkę niżej wam pokażę, jak wyglądają tutaj trasy. Z tego miejsca tu na początek jest dosyć stromo, ale niebieska trasa, czyli taka dobra niebieska, ciemna niebieska, granatowa. Potem można pojechać wariantem niebieskim albo dwoma wariantami czerwonymi, bodajże, o ile dobrze pamiętam. Po przejechaniu jakichś 100 metrów od góry, tam gdzieś jest za mną gondola widać, możemy skręcić w lewo na trasę niebieską lub tutaj w prawo na trasy czerwone, bo tam chyba dwa warianty są tras czerwonych. Tam już na dole majaczy stacja dolna. To co, Mariusz? Na czerwoną teraz. No to jedziemy na czerwoną, pokazać wam, jak to wygląda. Ale zabawa! Wow!
Jeżeli chcemy zdobyć super informacje, to nie ma lepszej osoby niż Daniel Frizzi. Osoba, która jest odpowiedzialna za marketing, za kontakty z prasą, osoba, która wie wszystko na temat Doliny Kaunetal i lodowca Kaunetal. Myślę, że będzie najlepszą osobą, żeby wyjaśnić Wam to, czym jest Kaunertal, jakie mamy tutaj trasy, jakie wyciągi i oczywiście powie kilka słów na temat informacji na lodowcu związanych z COVID, z bezpieczeństwem, z koronawirusem. So hello from the Kaunertal Glacier. Welcome here in the winter. We are staying here in front of our cable cars and the conditions are amazing. We have in the middle of October, but conditions are like in December or January. Snow is really great. We even have powder conditions. We have a big snowpark with a length of over 2 kilometers. What are you waiting for? Come here, ski, shred and have a good day. COVID is everywhere a big topic, a very important topic, and therefore as well for us. And we made lots of thoughts during the last months, and I think we have some good things that we can even have a great skiing day in this time of the year, at this special time. We have several things at the cable cars. We have own customer leading systems. We have to wear face mouth protection in the cable cars, in the restaurant, and I think when everyone is self-responsibility as well, I think it's possible to ski and have a safe skiing day at the Kaunertal Glacier. Bardzo dziękuję za te informacje. Ja oczywiście jeszcze rozszerzę. Pogoda się robi, więc ja ruszam na narty, żeby zrobić kilka ujęć akcji z tutejszych stoków. Myślę, że warto przyjechać, warto odwiedzić Kaunertal, ale na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. Z poddolnej stacji Falguignolles-Ban, z tej dużej gondoli, odchodzi też trasa do stacji pośredniej, tutaj jak to mówią, Krzesła, czyli drugiego odcinka Krzesła. To jest trasa niebieska w początkowej części, później można pojechać wariantem niebieskim albo czerwonym. To zapraszam Was na tę trasę. Patrzcie jaki widok na jezioro, to bajka. Tutaj u góry co prawda chmury, ale na dole zjawiskowo i bałojkowo. Chmury, jezioro i blue sky. Obłęd. Jadę dalej. A w tym miejscu macie do wyboru dwa warianty. Na prawo czerwona trasa, na lewo trasa niebieska. Ja tym razem pojadę wariantem niebieskim. Trasa czerwona tak naprawdę ma jeden taki odcinek, który jest stromy, taki na pograniczu. Powiedziałbym, trasa nie czerwona, tylko bordowa w tym momencie jest, bo jest dosyć stromo i jest baza sztucznego śniegu i tam jest dosyć wyślizgane. Trzeba gdzieś bokami jechać i wtedy jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Trasa niebieska troszeczkę tutaj jest węższa, są zabezpieczenia siatką, ale widzicie, da się pojechać. Tu jest dosyć nastroniona, taka dobra niebieska, taka trochę granatowa. Z tyłu widać drogę, tam przez moment jak jechałem widzieliście drogę. Przepiękna panorama i na dole stacja pośrednia Krzesła. Drugie Krzesło dochodzi jeszcze troszeczkę z niższego miejsca, z niższego punktu i to jest najniższy punkt 2100 metrów z groszem, do którym można dojechać tutaj samochodem, żeby nie wyjeżdżać na samą górę. Jeszcze kilka fotek na Instagrama. Zapraszam Was na mój profil na Instagramie. Lajkujcie. Dobijmy tam do 10 000. To jest takie moje marzenie. Może po tym sezonie się uda. Także kto jeszcze nie ma subskrypcji czy polubienia czy co robi? Tam są followersi, czyli kto nie podąża za moim profilem na Instagramie. Tam jest dużo zdjęć, zapraszam. Oczywiście zapraszam też na Facebooka i na moje forum dyskusyjne, na moją stronę, na Ski Online. A na forum dyskusyjnym cały czas są relacje, informacje, można poznać ciekawych ludzi. Zapraszam Was serdecznie. Korzystając z tego, że jestem na krześle, oczywiście jak to w moich vlogach zwykle jest, trochę tak zwanej statystyki. A przygotowałem sobie tutaj ściągę na każdy z lodowców, żeby dokładnie Wam powiedzieć o tym, co tutaj
zastaniecie, ile kosztują skipasy i tak dalej, i tak dalej. Więc przystępuję do czytania. Tutaj na lodowcu Kaunertal mamy do dyspozycji 6 wyciągów i kolei. Jest to ta duża kolej gondolowa, przepraszam, kolej linowa, gondolka. Do tego dochodzą 2 krzesła, jedno, którym jadę, i dolna część, która dzisiaj akurat jest zamknięta, i 2 orczyki. Co dalej? Za 6-dniowy skipas tutaj na lodowcu Kaunertal zapłacicie 235 €, a w sezonie, natomiast przed sezonem chyba teraz jeszcze kosztuje 211 €. Ceny możecie sprawdzić na skionline.pl. Krótsze terminy od 1 do 6 dni, wszystko tam się znajduje. Ważna rzecz, skipas, który tutaj w regionie Kaunertal jest jeszcze mały osiedlek Pendecki. O, ale czerpię. Na którym ten skipas, który tutaj jest na lodowcu, też jest ważny. Jeżeli tutaj by się nie dało jeździć w zimie, bo by była jakaś kiepska pogoda, czy droga zamknięta, to można zjechać niżej. Jeżeli chodzi o wysokości, na których tutaj jeździmy, to jest 2173 metry do 3113 metrów, to tam, gdzie wyjeżdża ta nowa gondola, a sezon tutaj kończymy 6 czerwca. Zaczął się 29 września w tym roku. Jeszcze kilka informacji. Aha, jeszcze te trasy narciarskie. W sumie jest tutaj 23 km, troszeczkę więcej jak 23 km tras narciarskich, 3 km czarnych tras, jedna schodzi właśnie tutaj. 5,5 km jest tras czerwonych, 14 km, prawie 15, bo to jest 14,8 km tras niebieskich. Co jeszcze? A, mam tu informację, ile ma najstrąższa trasa, mam zapisane 87,85%. Wow, prawie 90%. Oczywiście Snowparks, to już mówiłem, że słynie z tego Kaunertal. Jest to najmłodszy, najmniejszy rodlowiec, jeżeli chodzi o Austrię. Mekka freestylu. Dojazd tutaj jest obłędny, na 2750 metrów się dojeżdża. I brak tłumów. I już znadę wam, popatrzcie się, i tym pięknym widokiem żegnam się z wami. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną na Kaunertalu. Mam nadzieję, że przekazałem wam informacje o ośrodku narciarskim, o tutejszych warunkach narciarskich przed naszym długim weekendem w listopadzie, o zasadach bezpieczeństwa, które należy przestrzegać, jak to wygląda, jak wygląda tutaj dojazd. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz. Łapka w górę, subskrypcja. Zapraszam też na moją stronę na skionline.pl, łamane przez forum, tam możecie podyskutować na temat ośrodków narciarskich, sprzętu narciarskiego i nie tylko. Zapraszam na moją stronę do działu Pogoda, gdzie są aktualne informacje o warunkach narciarskich, na Instagram. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedna ważna rzecz. Bardzo was proszę, jeżeli będziecie robić rezerwację przez booking.com, to oczywiście przejdźcie z mojej strony, ja tam drobną prowizję dostanę. I jeszcze nowość, pamiętajcie o ubezpieczeniach, też jest wyszukiwarka rankomat.pl, tam możecie znaleźć kilkanaście różnych firm ubezpieczeniowych, ich oferty i zrobić sobie przed samym wyjazdem, kupić polisę przez internet. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia, cześć!